No cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie kosztów mojego 3-miesięcznego pobytu tutaj w Wietnamie. Zacznę od kilku informacji na temat tego, jak ja podróżuję, bo każdy podróżuje trochę inaczej, żebyście wiedzieli, jak te moje wydatki mają się do Waszego trybu czy stylu podróżowania. Po pierwsze, ja śpię w hostelach, nie takich super najtańszych, bo chcę, żeby było czysto, żeby te hostele miały dobre opinie i żeby były w lokalizacji, która mi odpowiada. Jem w lokalnych, tanich restauracjach, najchętniej tam, gdzie jedzą lokalsi. Ja staram się podróżować jak najtańszym transportem, czyli wybiorę autobus, a nie samolot. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o moje podróże, jest to, że ja uczę się być selektywna, jeśli chodzi o wydawanie kasy na atrakcje turystyczne. Jeśli one są za bardzo turystyczne i jakby nie ma tam nic z lokalnych tradycji, czy jest to typowe, takie komercyjne, żeby tylko zwabić turystów, to ja prawdopodobnie na to nie wydam kasy. Ostatnią rzeczą, którą warto wiedzieć, jeśli chodzi o to, jak ja podróżuję, to jest to, że ja korzystam z Workawaya. Jeśli nie słyszeliście wcześniej o Workawayu i nie wiecie, co to jest, to w opisie również podlinkuję wpis do mojego bloga, gdzie możecie więcej przeczytać na ten temat. Natomiast Workaway pozwala mi zaoszczędzić na dwóch najważniejszych wydatkach w ciągu miesiąca, czyli na zakwaterowaniu i na jedzeniu. Ja tutaj w Wietnamie byłam na Workawayu na wyspie Cat Ba przez 3 tygodnie. Moje wydatki były tutaj bardzo ograniczone i to również jest warto wiedzieć. Zaczynając od największych wydatków, czyli jedzenie. W ciągu ostatnich 3 miesięcy wydałam 2500 zł na jedzenie. Następnie zakwaterowanie 1080 zł, atrakcje 1032 zł, transport 685 zł, wiza na 3 miesiące 180 zł, kosmetyki 113 zł, pranie 87 zł, karta SIM, taka, która mi pozwala mieć internet wszędzie, 80 zł. Różne wydatki, takie, które nie wchodzą do żadnej kategorii, 75 zł. To mogą być jakieś tam drobne pamiątki na przykład, albo kupiłam sobie taki czajniczek do zaparzenia kawy, no takie tam różne rzeczy. Ubranie 61 zł. Opłaty bankowe, w sensie opłaty za wyciągnięcie kasy z bankomatu 50 zł. Apteka 25 zł. Ja tutaj dbam o to, żeby uzupełniać elektrolity, witaminę C sobie biorę i magnez, no i od czasu do czasu po prostu muszę dokupić takie rzeczy. No i teraz podsumowując te wszystkie wydatki, wyszło mi 5877 zł, wydane na 3 miesiące. Koszt dzienny to 65 zł. I teraz tak, mam kilka uwag co do mojego pobytu tutaj w Wietnamie. Powiem szczerze, że ja muszę tutaj w Wietnamie się trochę spinać, jeśli chodzi o to, żeby utrzymać się w tym moim budżecie 70 zł dziennie. To nie jest tak, że ja sobie specjalnie czegoś odmawiam, natomiast gdyby nie ten Workaway, na którym byłam przez 3 tygodnie, to na pewno bym się w moim budżecie nie zmieściła. Północ jest około 40% droższa niż południe kraju. Na najprostsze rzeczy, jedzenie, kawa, pranie, wszystko kosztuje co najmniej 40% drożej. Również zakwaterowanie. Ewentualnie to zakwaterowanie może być w podobnej cenie, wtedy jakość jest niższa. Tutaj na południu jednak jest troszkę wyższa jakość zakwaterowania. Wbrew opiniom, które ja czytałam na internecie i również wśród ludzi, podróżników, których spotkałam w hostelach, wszyscy mówili, że Wietnam w ogóle jest najtańszy i tańszy na przykład od Tajlandii. Ja nie mam takiego doświadczenia. Naprawdę dla mnie Wietnam jest 2 razy droższy niż Tajlandia. Jeśli macie jakieś pytania a propos budżetowania Waszej własnej wycieczki do Wietnamu, dajcie znać, postaram się pomóc. Tymczasem to wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie komentarz i nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Udanych podróży. Pozdrawiam. Kamila, czyli Polka w podróży.